Co pojednało Arabów i Żydów? Weganizm. Cześć, tu Agata z kanału Izraelia. Dzisiaj jesteśmy w Tel Awiwie, który nazywany jest Mekką Wegan. I to jest bardzo ważny dla mnie osobiście odcinek, bo sama jestem wegetarianką kierującą się w stronę weganizmu, ale myślę, że jest to odcinek ciekawy dla wszystkich, niezależnie od tego, czy jesteście wege, czy nie, to skąd ten weganizm się wziął w Izraelu i jakim cudem tak szybko się rozwinął, bo od 2010 roku liczba wegan i wegetarian się w Izraelu podwoiła. To jest bardzo ciekawy temat, dlatego że tych powodów jest całe mnóstwo i są totalnie od siebie różne. W ogóle w Izraelu jest na ten moment 5% wegan i 8% wegetarian. I na przykład porównując to do innych krajów, gdzie w innych krajach jest zazwyczaj około 1-2% populacji wegan, to jest to niesamowity sukces. Więc jak to się w ogóle stało? Give me something good. I get wasted on the thought of you. Head is spinning, I can't move. Smoky eyes in a groove. No, I can't get you out of my mind. You're still. Na pewno pomaga tutaj fakt, że narodowe jedzenie w Izraelu, potrawy narodowe, to jest hummus i falafel, albo na przykład tahini, które są od razu już z reguły wegańskie, więc te potrawy narodowe nie mają nic wspólnego z mięsem, ani nawet z żadnymi innymi produktami pochodzenia zwierzęcego. W Izraelu są też freedom farms, czyli farmy, w których żyją sobie zwierzątka odratowane z ubojni, z rzeźni i możecie sobie tam pojechać, spędzić czas z tymi zwierzętami, zobaczyć jak wygląda ich nowe życie, gdzie wylądowały po prostu szczęśliwie na farmie zamiast na czyimś talerzu, więc to też jest bardzo fajne doświadczenie, polecam się tam przejechać. Nawet pierwsza wegańska lodziarnia, pierwsza na świecie wegańska lodziarnia powstała w Tel Awiwie przy ulicy Lewińskiej, nazywa się Gela, czy Gela, nie wiem jak to się dokładnie wymawia. W każdym razie tak samo było na przykład z Domino's Pizza. Domino's Pizza jako pierwsza na świecie właśnie w Izraelu wprowadziła wegańskie pizze. I kiedy Domino's zobaczyło, że w samym Izraelu przez rok wegańskie pizze zamówiło ponad 500 000 ludzi, to dlatego wtedy stwierdzili, że może warto też te wegańskie opcje wprowadzić do innych krajów, do menu w innych krajach. W 2014 roku Tel Awiw był gospodarzem jednego z największych festiwali wegańskich na świecie z liczbą ponad 15 000 uczestników. Zostawia w tyle Nowy Jork, zostawia w tyle Berlin i Indie. Więc przejdźmy do tego, jak to się w ogóle stało, gdzie to się wszystko zaczęło. I teraz pewnie myślicie, że weganizm zakorzenił się tutaj głównie w kręgach świeckich, natomiast nie jest tak do końca, dlatego że na początku tak faktycznie było, natomiast później nawet społeczności religijne zauważyły, że Adam i Ewa w raju także byli wegetarianami. Jeden z przywódców organizacji religijnej, która zajmuje się przemocą wobec zwierząt, Yehuda Shain, stwierdził, że jest tradycja jedzenia mięsa w szabat, natomiast nie ma tak naprawdę żadnego pokrycia tej tradycji w teorii, bo nie istnieje żadne przykazanie, które nakazywałoby jeść w szabat mięso. Pierwszy Izrael to jest mały kraj, małe społeczeństwo, więc wszystkie informacje, wszystkie trendy szybko się rozchodzą. Natomiast warto podkreślić, że weganizm nie jest w Izraelu trendem. To nie jest moda, że teraz wszyscy zostają wege, tylko jest to coś, co progresywnie z roku na rok coraz bardziej rośnie i rośnie po prostu ze względu na wzrost świadomości, bo edukacja w Izraelu na temat krzywdzenia zwierząt, na temat jedzenia mięsa, wegetarianizmu, weganizmu jest na bardzo dobrym poziomie. Jest mnóstwo organizacji prowegańskich, mnóstwo protestów, kampanii, wystaw, na które można się udać, żeby zobaczyć, jak to tak naprawdę wszystko wygląda za kulisami. Organizowane są śledztwa na fermach, prowadzone są dokumentacje. Co ciekawe, organizacje prowegańskie mają stały kontakt z rządem. Izraelczycy są też liberalni i postępowi. Tutaj jest mnóstwo imigrantów, to jest mały kraj, nowy kraj też, dopiero 72 lata, więc oni są bardzo otwarci. Tak samo jeśli chodzi na przykład o LGBT,
i inne tego typu sprawy, które w innych krajach spotykają się z różnymi problemami, przeszkodami. W Izraelu jest to wszystko bardzo liberalne i stąd też właśnie taka zgoda i taki entuzjazm w stosunku do weganizmu. Właśnie dlatego, że Tel Awiw nazywany jest najciekawszym zakątkiem kulinarnym świata, to jak możecie się domyślać, jest tutaj bardzo dobre, przepyszne jedzenie i różne, po prostu zjecie cokolwiek byście nie chcieli, czy to jest kuchnia włoska, czy hinduska, czy wegańska, czy mięsna, jest tutaj wszystkiego w nadmiarze, dlatego też te knajpy wegańskie to nie są sałatki w menu, tylko możecie zjeść wegański kotlet, wegańskie parówki, wegański hot dog, czy na przykład shawarma, która jest ogólnie daniem mięsnym w Izraelu, natomiast też można zjeść ją w formie wegańskiej. Tak samo burgery, są tutaj niesamowite burgery wegańskie, które wybierają nie tylko weganie, ale po prostu mnóstwo Izraelczyków, którzy chcą jakiejś odmiany i wielu z nich też zazwyczaj tak sceptycznie do tego podchodzi, a jak później zjedzą takiego wegańskiego burgera, to większość moich znajomych, którzy jedzą mięso, twierdzą, że w ogóle nie widzą żadnej różnicy pomiędzy takim burgerem a burgerem wegańskim. Więc też zaczynają się do tego bardziej przekonywać, bo wiadomo, że ciężko przekonać kogoś do weganizmu, jeżeli pokaże się mu sałatkę, że to jest to, czym się żywi weganin, chociaż sałatki są oczywiście pyszne, ale to jest właśnie taki stereotyp, że weganie to jedzą liście i sałatę. Natomiast jak przyjedzie się do Tel Awiwu i zobaczy jaki wybór jest tych wszystkich dań wegańskich, które przypominają takie tradycyjne dania mięsne, to od razu na ten weganizm się inaczej patrzy i ten weganizm nie kojarzy się z jakimś specjalnym poświęceniem. Zresztą a propos poświęceń, 75% Żydów mieszkających w Izraelu je koszernie, więc oni są już przyzwyczajeni do takiego rezygnowania z niektórych potraw, poświęcania się w pewnym sensie, więc dla nich weganizm to też nie kojarzy się z jakimiś torturami, bo oni są przyzwyczajeni do tego, że są po prostu potrawy, z których należy zrezygnować, czy jakieś tam produkty i to jest okej, i to jest po prostu kwestia przyzwyczajenia. Nawet wojsko angażuje się w ten ruch prowegański, bo w 2014 roku IDF, czyli Siły Obronne Izraela, zaangażowały się w skonstruowanie 14 programów, w których między innymi chodziło o to, żeby podczas służby wojskowej był dostęp do wegańskich posiłków, żeby żołnierze nosili berety, które nie są wełniane, żeby nosili buty ze skóry ekologicznej. Także nawet te siły obronne Izraela są w to bardzo mocno zaangażowane. Wideo, które miało ogromny wpływ na to, jak w Izraelu rozwinął się weganizm, to było wideo, które zostało zamieszczone na YouTubie i po dodaniu hebrajskich napisów było obejrzane przez ponad 1 milion Izraelczyków. W tym filmiku wypowiada się amerykański Żyd Gary Jurowski, który porównuje transport zwierząt do rzeźni, do ubojni, do transportu Żydów do Holokaustu. Polecam zobaczyć to wideo, jest naprawdę bardzo interesujące i otwiera umysł, daje bardzo dużo do myślenia. W tym wideo właśnie on mówi, że tak jak zwierzęta, które uważane są tylko za zwierzęta, bo są przecież tylko zwierzętami, tak samo traktowano jakiś czas temu Żydów, że przecież to są tylko Żydzi. Zresztą do dzisiaj wiele osób tak uważa. Antysemityzm na świecie działa sobie świetnie, w najlepsze. Więc on też stwierdził taką ciekawą rzecz, która mnie bardzo zaintrygowała, że zazwyczaj takie mniejszości, jak na przykład Żydzi, czy osoby ciemnoskóre, czy geje, czy kobiety, wiadomo, że prawa kobiet też jest kontrowersyjna kwestia, więc stwierdził, że te wszystkie mniejszości, które były już w przeszłości dyskryminowane i doświadczyły cierpienia, mają większe szanse właśnie przejąć się losem zwierząt i zazwyczaj to właśnie te mniejszości są bardziej otwarte na weganizm, na zmianę swojego trybu życia, na pomoc zwierzętom, bo po prostu wiedzą, jak to jest być dyskryminowanym. Powiedział też zresztą, że izraelscy aktywiści prowegańscy są najlepsi na świecie, bo on obserwował właśnie sporo takich protestów, organizacji, które pomagają zwierzętom i stwierdził, że nikt tak przepięknie nie walczy o zwierzęta, jak robią to właśnie Izraelczycy. Ceny też mają na pewno jakiś tam wpływ tutaj w rozwoju weganizmu w Izraelu. Mięso jest bardzo drogie, dużo droższe niż w innych krajach i to wynika po pierwsze z tego, że w Izraelu istnieją 3 firmy, które mają monopol na produkcję nabiału i 2 firmy, które mają monopol na produkcję mięsa. Dużo mięsa jest też importowanego, bo aż 2/3 mięsa jest importowane, podczas gdy na przykład w Stanach Zjednoczonych tylko 15%.
Więc poza tym też kwestia koszerności. Większość osób je mięso koszerne, a wystawienie certyfikatu z Rabanut, że to mięso jest faktycznie koszerne, to też są dodatkowe koszta. Więc mięso w Izraelu jest cholernie drogie, co z pewnością też wpływa na to, że Izraelczycy starają się jeść go mniej. Nawet izraelscy Arabowie i Żydzi stanęli razem ręka w rękę, maszerowali przez Hajfę, żeby bronić tych, którzy nie mają głosu, nie mogą się sami bronić, żeby bronić po prostu praw zwierząt. To by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek był ciekawy. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim uważacie. Dajcie łapki w górę, subskrybujcie. Widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!